Siemanko, wtorkowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w stolicy Tajwanu, czyli na Tajpej. Dziś wielki dzień. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ spróbujemy się dziś dostać na dach. ...500 metrów, najwyższy budynek w całym kraju. Stoi tu już od ponad 20 lat. Sporo ludzi, ogólnie tu jest taka jakby palarnia. Wygląda na to, że dostęp do podstawy tego giganta jest bezproblemowy. Także łyczek yerby ze sklepu yerbanot.com i wbijamy na wierzch. Jo żartował! Co wy mnie macie za jakiegoś wariata? Myślicie, że będę właził tam po ścianie? Oczywiście, że nie dziś. Dziś normalnie z biletem. Pozostało mi jedynie 25 minut, aby znaleźć się w umówionym miejscu. Umówione miejsce jest na 5. piętrze. Tam jest zbiórka. Na początku wydawało się, że tą przymiarkę zrobiłem bez przypału, ale widziałem, że ten jeden ochroniarz z czaju śledził mnie przez chwilę, ale podbiłem, dalej mnie śledzi, jedzie za mną. Zapytałem go normalnie, czy speak English, i zapytałem go o drogę w miejsce, w którym jest zbiórka właśnie, aby dostać się do góry. No i pokazał mi właśnie, że muszę tam iść i idziemy tam. Czuję wzrok na sobie, wszyscy już wiedzą, że tu jestem i co zrobiłem, ale no, na razie spoko. Mam nadzieję, że będę mógł zrobić to, po co tu przyjechałem, czyli wejść na samą górę tego giganta. Kurde, ale brudna ta wieża. A myślałem, że Tajlandia jest brudna. Tak więc ziomuś, jesteśmy mocno przed czasem, ale sobie strzał adrenaliny zapodałem jeszcze przed wejściem na dach. Stoi tu koło mnie chyba 4 właśnie ochroniarzy i tak jakby w sumie nie wiedzą za bardzo, co ze mną zrobić, bo jakby jestem, wiecie, dobry synek, kupiłem bilet, tu muszę czekać teraz, bo jestem grubo przed czasem i muszę tu czekać jeszcze 30 minut, aż ktoś po mnie przyjdzie i widzę, że oni tak stoją i za bardzo nie wiedzą, co zrobić. W porządku są, ogólnie to... Podoba mi się tu, tylko oczywiście musiałem przypał zrobić. Chyba że to moja schiza tylko i oni tu stoją, bo zawsze tu stoją, bo powinni tu stać. No przecież to jest Tajpej 101, chyba najbardziej ikoniczny budynek na całym Tajwanie. Więc ktoś musi tego pilnować, nie? No, ale właśnie ja miałem taki duży plecak, nie? Ze sprzętem, to już go nie mam, bo nie mogę go do góry zabrać. Więc tu do przechowalni właśnie pan zabrał. Dostałem specjalną karteczkę, żeby później udowodnić, że to jest mój plecak, żeby mi go oddali. Więc wszystko dobrze, pochytane, wiecie. Azjaci to mają wszystko jak w azjatyckim zegarku.
Dobra, poszło coś do przodu, a ja normalnie jakoś mnie cały czas jakby na przodzie jestem, jakby jestem pierwszy. Pan mi ustawił, powiedział, że mam stać jako pierwszy przy windzie, żeby na pewno nie zapomnieli. A oto i certyfikat rekordu, Księgi Rekordów Guinnessa za najszybszą windę pasażerską zainstalowaną przez Toshibę. Coś już słyszałem o tej windzie. Podobno ona jest tak szybka, że tu jest normalnie komora ciśnieniowa jak w samolocie, żeby uszów nie rozwaliło. Wow, ale czuć te przeciążenie. Fu. To zadupio. Już 30 sekund. Już. No po co komu wspinaczka w ogóle? Dobra, tu z tego co wiem jesteśmy w takim miejscu, gdzie można się dostać za taki najtańszy bilet. Jak zapłacisz 70 zeta, to możesz sobie tu wejść. Ale my dokonaliśmy zakupu nieco droższego biletu. Dzięki temu możemy udać się nieco wyżej. Idziemy za tym panem. Strefa chillu, jak w salonie masażu. I kolejne 4 piętra. Thank you. O, kolejna winda. Trzecia winda. 101. Ostatnie piętro. No, tu takie salony. Hello. Tu uprzęże. Jakieś ekstremalne atrakcje będą, coś mi się wydaje. Widzę tu grigri. Nie, to jest ten szant, przyrząd zjazdowy. Kreacje. Okej, jesteśmy na dachu. Zostałem właśnie przypięty do tego systemu asekuracji. Jest tu jakby taka rolka. No i pozostali pasażerowie tak samo. Dziwna jest ta uprząż, przecież tu nie ma gdzie spaść nawet. Na razie jestem ogólnie w szoku tego wszystkiego, co się dzieje i zaraz mi zdjęcie zrobią. Sit down here. A, sit. Okej. Okay, if you come out here, smile. 1, 2, 3. Okay, you put your hands up. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you very much. Bye. Zdjęcie zrobione. 1. O kurczę, jaki widok. Jeszcze dobra. Jesteśmy na szczycie. Tak to tu wygląda wszystko. Przejrzystość powietrza nie jest idealna, ale i tak jest widok imponujący. My jesteśmy na 460 metrach teraz. 50 metrów do szczytu jeszcze jest. Obawiam się, że wspinaczka na nielegalu od ziemi do szczytu, który jest właśnie 50 metrów nad moją głową, jest niewykonalna. No bo nawet jakby komuś się tu udało wejść od ziemi do tego miejsca, no to zostałby tu przejęty pewnie przez służby. A na dole też są takie tarasy podobne, więc no nie jest to łatwe zadanie. Ta atrakcja bardzo mi przypomina to, co kiedyś widziałem w Nowym Jorku. W Nowym Jorku też kiedyś łaziłem po takim podobnym tarasie widokowym, ale tam było większa restrykcja tam była. Tam nawet nie wolno było wnieść telefonu. Sztywniutko. Tu tak, właśnie ustawka do zdjęć, popatrzenie na dół było. A tu można wnieść telefon,
pod warunkiem, że umieścisz go w takim specjalnym case'ie, który jest tutaj dodawany jest w zestawie do uprzęży takie coś. I widzę, że to jest na takiej gumce tylko i słabo alpinistyczne to jest. Bardziej alpinistyczny jest mój sznurek, ale dobra. No i mogłem wnieść też pozostałe swoje kamery, czyli Osmo Pocket 3, to czym się teraz kręci, więc jest spoko. Trochę hobby jacyś więźniowie, bo no wiecie, z więzienia wypuścili na przepustka i wypuścili nas na dach, żebyśmy sobie mogli połazić w kółko. Także taki tu jest właśnie widok. Tamten wieżowiec też mnie bardzo interesuje. Ogólnie mój hotel, nawet mogę zbliżyć, wydaje mi się, na mój hotel, bo tamten budynek, który zaznaczyłem w kółeczku, to jest budynek hotel. Ja mieszkam w tamtym miejscu. Jedno z tamtych okien to jest okno mojego pokoju. Wiem o tym, bo z tamtego okna widzę właśnie szczyt wieży. A to znaczy, że ze szczytu wieży widzę też to okno. Jest wysoko. Jest wysoko, ale dalej nie kumam, po co ta uprząż. Przecież tu... Co by trzeba było zrobić, żeby tam spaść? Tu jest taka winda, która pewnie służy do mycia okien. I chyba na linach ciężko by tu było umyć te okna, bo Tajpej składa się z takich elementów połączonych ze sobą, ale taki totem, jak taka jakby odwrotna choinka, no i te elementy są przewieszone, więc ciężko by tam było na linię dyndać. Pewnie szłoby to zrobić, by trzeba było się wspomagać jakimiś punktami takimi pośrednimi, jakimiś przystawkami, żeby się jakby przyciągnąć do budynku, ale widzę, że nie trzeba, bo jest tu taka winda, więc wygodnie się myje okna w tym budynku. Ale że jest idealny warun na takie wspinaczki. Nie jest aż tak gorąco. Tu jest jakby zima teraz na Tajwanie. Chociaż dzisiaj jest 23 stopnie przez to słońce. Dziś ma być ostatni dzień takiej fajnej pogody. Jesteśmy na 460 metrach, a w ogóle nie ma wiatru. Aż normalnie by szło jakieś stanie na rękach pomyśleć albo coś, ale właśnie mój prywatny ochroniarz pewnie ciężko by go było przegadać. Dostęp w to miejsce to dość droga impreza. Prawie 400 zł musiałem zapłacić, żeby tu wejść. No ale mam prywatnego człowieka z ochrony. No i piękny widok na Tajpej z wysokości 460 metrów. Normalnie bilet kosztuje 70 zł i wtedy można tam wjechać tylko na 89 piętro, a żeby wjechać na 101 piętro i znaleźć się prawie na samym szczycie, na tym takim ala cylindrze, no to trzeba zapłacić właśnie 370 zł. Niby dużo, ale wrażenia bezcenne. Zrobiłem to dla Was, drodzy widzowie, i właśnie wydałem Wasze pieniądze, żeby Wam to wszystko pokazać. Tak to tu wygląda. No, yeah, maybe they should say. Pobyt na szczycie 50 minut. No i teraz możemy udać się na te poniższe piętra. W cenie są jeszcze jakieś darmowe napoje, więc idziemy.
Boba Fresh Milk Tea. To był ten darmowy napój. Mleko z tapioką. Tam są takie kulki. To jest równocześnie do picia i do jedzenia. Taką jakby zupa w sumie. Ej, teraz jestem na 89 piętrze. W tym miejscu, gdzie można się dostać za jedyne 70 zł. No i tak sobie tu stoję przy tym oknie i kurde, te przewieszenie jest tu odczuwalne, no. W ogóle mam wrażenie, że on chodzi, ten budynek, że takie lekkie odchyły tu są, zawroty głowy. A propos odchyłów i kiwania się na wietrze tego całego budynku, to tu jest coś niesamowitego. To jest taka ogromna kula, to jest takie ala wahadło, zawieszone na grubych stalowych linach oraz na systemie amortyzatorów. I to jest mechanizm, który niweluje odchyły, które mogą powstać właśnie w wyniku silnych huraganowych wiatrów oraz trzęsienia ziemi. Bo jak wiadomo, Tajwan jest strefą bardzo aktywną sejsmicznie i takie niewielkie wstrząsy, takie niewielkie trzęsienia ziemi są tutaj normalnie na porządku dziennym. Więc żeby się nie zburzył ten budynek, no to zainstalowano tu taki system innowacyjny i to jest kula, która waży 500 ton. W ogóle ta lina jest tak gruba, ona jest grubsza nawet niż moje przedramię, nie? Ta jedna, pojedyncza tylko, a są 4 i tam jest ich w ogóle dużo, tych lin, więc no coś niesamowitego. Teraz są widzę jakieś obrazki wyświetlane na tej kuli. To wisi na 89 piętrze ta kula, czyli prawie na szczycie tego budynku. Czytałem już o tym kiedyś i zawsze chciałem to zobaczyć. O, tu jest właśnie krótkie nagranie, które pokazuje, jak cały ten mechanizm pracuje. Tutaj widać te amortyzatory, które działają w połączeniu z tymi linami. Widziałem na YouTubie taki katastroficzny filmik sprzed 20 lat. To wideo zostało nagrane w czasie budowy Taipei 101 i widać, jak jeden z żurawi, który stał na szczycie na 500 metrach, złamał się i spadł z 500 metrów na ziemię, zabijając parę osób. To wszystko przez ogromne trzęsienie ziemi, które wtedy narobiło bajzlu na Tajwanie. To było jedno z największych trzęsień ziemi, jakie tu ludzie pamiętają. 20 lat temu to było. Niesamowite połączenie miasta oraz gór. Tajwan to bardzo górzysty teren. Jest to super miejsce do trekkingu. A gdzieś w tamtym kierunku jest właśnie Elephant Mountain, czyli ta góra, na której byliśmy w ostatnim odcinku. Na piętrze numer 91 też jest coś ciekawego. Takie oto miejsce. Wydzielona przestrzeń do podziwiania. Taki balkon. No, ciężko tam coś dojrzeć na dole, ale fajne miejsce. A my wcześniej byliśmy tam, u góry. Jaki tu jest stopień przewieszenia, widać. No jest zauważalny. Jest fajne miejsce, żeby porobić przymiarki, ale jest dużo ochrony tu. Widzę, że już nie chcę nadużywać mojego szczęścia, bo i tak dzisiaj dużo szczęścia miałem. Mam nadzieję, że mnie w ogóle stąd wypuszczą dzisiaj bez jakichś większych komplikacji. Wydaje mi się, że jest realny ruch wspinaczkowy, ale jest to skomplikowany temat, bo tu jest dużo takich tarasów po drodze, podobnych jak ten, gdzie mogliby mnie przejąć po wejściu na pierwsze 150 metrów bodajże. To by trzeba było jakoś z pozwoleniem robić. Wspinaczki z pozwoleniem na ten budynek już miały miejsce. W 2004 roku Alan Robert wspinał się na Tajpej. W tym samym roku, co został oddany do użytku ten budynek. Właśnie 20 lat temu
w grudniu, 24 grudnia w święta Alan się tu wspinał przy fest złej pogodzie i 4 godziny mu to zajęło. No on się wspinał wtedy z asekuracją normalnie i z pozwoleniem. An amazing adventure. Alan, I go here. Yeah, okay, go. Dlatego mu się w ogóle udało dotrzeć na szczyt, bo inaczej no to ciężko, bo tu właśnie linia do przewspinania, która prowadzi na szczyt, ona prowadzi przez takie tarasy. Świetna fototapeta. Chciałbym takie coś na chacie. O, tu fajnie widać właśnie tą taką kaskadową, bambusową budowę tego wieżowca. Wyczytałem w necie, że architekt projektujący wieżę Tajpej 101 inspirował się budową bambusa, bo łodyga bambusa jest właśnie zbudowana z takich osobnych części, gdzie każda jest oddzielona takimi jakby tarczami podziału, które wzmacniają łodygę. No a w Tajpej zamiast tych tarcz podziału zostały zastosowane olbrzymie kratownice ulokowane co 8 pięter. To taki sztuczny bambus. No i tu jest właśnie 8 pięter, 8 pięter, 8 pięter, 8 pięter. No i na każdym takim tym jest tu właśnie ta kratownica i to taki a la bambus, nie? Kiedy Tajpej 101 został oddany do użytku w 2004 roku, to był najwyższy wieżowiec świata. Ale później przerosły go inne wieżowce. Burcz Khalifa bodajże zepchnęła go na drugie miejsce, a teraz już jest dużo innych na tyle wysokich, że Tajpej chyba już nawet nie jest w pierwszej piątce. Chyba jest 11 teraz na świecie w temacie najwyższych wieżowców. Jestem już na ziemi. Udało się wydostać z budynku bez problemu. Pamiątka ze szczytu. To wszystko w cenie właśnie tego wstępu. Dostałem takie zdjęcie. Dostałem też kieszonkową wodę. Kieszonkowa woda z zdjęciem na Sylwestra pewnie, bo tu fajerwerki. No i jeszcze taki kozacki kubek do yerby. O kurde. Czuję, że ta ekscytacja wyssała ze mnie energię i tak troszkę tak jakby też niedobrze mi. Nie wiem, czy to przez te odchyły tam na szczycie, czy to przez ta herbata z tapioką. To już wszystko w tym odcinku. Także dziękuję za towarzystwo na szczycie i pozdro.